proszę bardzo, tak to wygląda. Konstrukcja tunelowa, prezentowa podłoga, także na pewno nie będzie nam przemakać. No i sama konstrukcja tutaj namiotu, wiadomo, że to nie będzie taka wodoszczelność tego namiotu jak w przypadku namiotów, które mają osobno tą pierwszą powłokę, później tropik. To jest taki namiot, no typowo można powiedzieć festiwalowy, plażowy może nawet. Szybko go rozkładamy, no i jego gabaryty nie pozwalają nam na spacerowanie z nim w terenie. No ale czy rzeczywiście, bo co się okazało, ciekawą rzeczą jest to, że na większości takich prezentacji takich namiotów pokazuje się, że ten namiot przypina się do plecaka, troczy się do niego. No jak wiadomo, jeżeli coś jest przytroczone do plecaka, no to zaburza jego środek ciężkości. No i wtedy ciąży nam cały ekwipunek do tyłu. Co ciekawe, udało mi się ten namiot spakować do plecaka 55 litrów marki Condor. Zaraz wam zresztą to pokażę, no ale przyjrzyjmy się temu namiotowi i powiedzmy sobie, jakie są plusy i minusy stosowania takiego namiotu w terenie, w sytuacji bushcraftowej czy też survivalowej, bo przecież na tym się skupiamy na tym kanale. Wybrałem idealną pogodę, dlatego że pojawiają się już pierwsze krople deszczu. Chmury nadciągają stamtąd, czyli z południa. Za chwilę będzie tutaj lało, mam taką nadzieję przynajmniej, dlatego że chcę przetestować ten namiot pod kątem wodoodporności, wodoszczelności. Co z tego, że oni mi tam mówią, że tu jest 2000 słupa wody milimetrów, jak ja chcę sprawdzić, jaka jest rzeczywista odporność na deszcz tego namiotu. No ale oczywiście zanim przetestujemy ten namiot, no to trzeba go rozbić tak, jak nakazał producent. W zestawie jest 8 szpilek, cieniutkich, leciutkich, no ale chciałbym użyć mniej jednak, dlatego że ja jestem zwolennikiem minimalizowania wagi ekwipunku, dlatego zazwyczaj jeżeli będę ten namiot zabierał w teren ze sobą, to będę brał mniej, jak najmniej szpilek, no i zobaczymy ile tutaj wystarczy. Tak jak mówiłem, nie musimy go wcale przybijać, jeżeli warunki nie są naprawdę jakieś wyjątkowo wieczne, no ale jeżeli chcemy, żeby ten namiot nam ładnie wyglądał, to przybijemy go teraz. No i sprawdźmy, ile szpilek wystarczy, bo na pewno 8 będzie za dużo moim zdaniem. Końcówka szpilki powinna być skierowana w stronę namiotu pod kątem 45 stopni do gruntu i w taki sposób właśnie wbijamy. Najlepiej jeszcze odwrócić tutaj tą górę w ten sposób. Dzięki temu taśma nam nie wyskoczy, nie wysunie się. Dodatkowo możemy jeszcze tak głęboko to wbić, żeby ten czubek szpilki również wbił się w ziemię. No i popatrzcie, jeżeli teraz będzie wiatr wiał, to nam tej szpilki stąd nie wyciągnie. Ona będzie jeszcze mocniej jakby wgryzać się w glebę. I to jest duży plus, że nie ma tych takich standardowych w taśmach oczek metalowych, które lubią wypadać. Tutaj są po prostu taśmy, a z tej strony mamy takie stalowe ringi. Jak widzicie, krople deszczu zatrzymują się tutaj, także tropik jest wodoszczelny, no ale zobaczymy, jak bardzo jest wodoszczelny. Czekamy na silniejszy deszcz, no i zobaczymy, czy ten deszcz będzie rzeczywiście spływał po tym namiocie, czy to jest pełnoprawny namiot taki samorozkładający, czy rzeczywiście możemy go zabrać na wyprawę bushcraftową albo na trening survivalowy. No i to jest ta robota, której nie cierpię w zwykłych namiotach, dlatego rzadko używam namiotów, bo nie lubię ich rozbijać. Trzeba kilka takich rurek zazwyczaj przepchnąć przez takie oto materiałowe tunele i to często się zahacza. Nie lubię tej roboty, dlatego wybieram tarp, który rozbija się szybciej, łatwiej. No ale zaletą takiego namiotu, tego właśnie, jest to, że nie musimy się bawić z tymi rurkami. Tak naprawdę podstawowa wersja jego rozbicia nie wymaga tych rurek. Możemy je zostawić w domu po prostu, a namiot rozbija się sam. No ale właśnie to jest to, co tutaj się dzieje. Jeszcze pół biedy jest wepchnąć to. Gorzej jest to potem wyciągnąć. Kiedy wyciągamy, te rurki potrafią się rozczłonkowywać. Także ja ciągnę gdzieś tu, a ona się wyciąga. No muszę to tam składać, znowu próbować. Nie, to jest straszna robota, nie cierpię tego. Może po prostu zawsze robię to źle, może się nie znam. To jest mój pierwszy kontakt z tym namiotem. Jeszcze pod nim nie spałem, testuję go właśnie. No, zapowiadali deszcz, trochę pokapało. Właśnie miałem nadzieję, że przetestuję go pod kątem wodoszczelności, żeby wiedzieć, czy warto go zabierać już na jakieś poważniejsze wyprawy. No i tutaj już odciągi będą wskazane, dlatego że w tym wypadku one sprawiają, że ten namiot rzeczywiście przyjmuje taki kształt, jaki powinien.
Także rozwijamy te linki, przybijamy. No i mamy namiot, w którym się zmieścimy, w którym schronimy się przed wiatrem, przed deszczem. Jak widzicie, deszcz cały czas zatrzymuje się tutaj na tym namiocie. Wodoszczelność jest wystarczająca. No, czekam cały czas na silniejszy deszcz. Nie wiem, czy nastąpi. Jeżeli nie, to na pewno sprawdzimy ten namiot jeszcze na kanale Adventurer. No a na razie zapraszam Was do środka, do namiotu, który jest już w pełni rozłożony. Zobaczymy, jak to wygląda. Nogi mam już tam, na samym końcu. No a głowę tutaj również na samym końcu tego namiotu, także okej, przespałbym się tutaj komfortowo, no ale tak jak mówię, ja mam 1,78 m, czyli do wysokich osób nie należę. Jeżeli chcę usiąść, to również tylko tutaj, z tej strony, i też nie w pełni się wyprostuję, bo podnoszę łbem cały namiot. Także wygodnie tutaj sobie nie posiedzę. No, należy ten namiot traktować jako rzeczywiście taki awaryjny. Rozłoży się bardzo szybko. Mieści się w tym plecaku. Nie muszę go wcale troczyć. Wystarczy, że włożę go do środka, do tego plecaka, 55 litrów. No i co? Na takie wyprawy, gdzie rzeczywiście nie mam czasu na rozbijanie schronienia, wydaje się to być idealnym rozwiązaniem. Nie mam tutaj przesadnie dużo miejsca, ale też przesadnie dużo miejsca nie potrzebuję. Zależy mi na tym, żeby taki namiot był lekki i wodoszczelny i żeby przede wszystkim bardzo szybko się rozkładał. No i te trzy tutaj czynniki zostają jak najbardziej spełnione przez ten namiot. Nie wiem, jak dokładnie z wodoszczelnością, dlatego że deszcz właśnie przestał padać. Jak widzicie, wszystkie kropelki zatrzymały się na nim, także on tutaj nie przesiąka. Taką lekką wilgoć czuje jakby. Dlatego mówię, potrzebowalibyśmy poważniejszego testu, ale myślę, że na takie właśnie wypady, gdzie zależy nam właśnie na lekkości, na szybkości rozbicia namiotu, no to jak najbardziej on się nada. No na pewno nie będzie tutaj takiego efektu, że nagle zacznie nam tutaj kapać z sufitu jakimiś strugami deszczu. No nie, no może ten materiał się trochę zawilgotnić, może powstać tutaj trochę pary wodnej, może być problem z oddychalnością w tym namiocie właśnie dlatego, że on przepuszcza tę wodę. Ona może tutaj zacząć parować w środku. No ale mamy tutaj system wentylacyjny, jest okienko jedno, tutaj dzięki temu pałąkowi możemy to podnieść wszystko, materiał z namiotu po drugiej stronie tej siatki, żeby tutaj był lepszy przepływ powietrza. Dodatkowo, jeżeli mówimy o drzwiach namiotu naszych, no to oczywiście możemy je zapiąć całkowicie, jeżeli wieje silny deszcz. No właśnie, silny deszcz wieje, dokładnie o to mi chodziło. Jeżeli wiatr zacina stamtąd, w tym wypadku od południa, i on będzie niósł deszcz do środka, no to będziemy musieli ten namiot zapiąć. No a jeżeli zależy nam na oddychalności, no to wtedy właśnie odpinamy, mamy tę siatkę, mamy widoczek. Także oddychalność w tym namiocie jest. Do jakiego stopnia? No musiałbym tutaj spędzić noc, żeby to rzeczywiście sprawdzić i myślę, że na kanale Adventurer prędzej czy później ten namiot przetestujemy tak już solidnie. Tutaj mówimy po prostu o zastosowaniu namiotu takiego samorozkładającego się w bushcrafcie i survivalu. Czy warto, czy jest sens? No jest sens jak najbardziej, jeżeli zależy nam na tym, żeby szybko rozbić namiot. Bardziej tutaj chodzi o treningi raczej survivalowe, czy marsze długodystansowe, gdzie rzeczywiście zależy nam na szybkości, gdzie nie bawimy się w budowanie obozu. W takim wypadku jak najbardziej, jeżeli bierzemy ze sobą większy plecak, zmieścimy do niego taki namiot. No cóż, ja wychodzę na zewnątrz i za chwilę widzimy się znowu, zobaczymy jak złożyć taki namiot, bo to jest duży problem. Ja miałem duży problem z tym, jak go złożyć. Instrukcja nie za bardzo mi pomogła. No w końcu metodą prób i błędów udało się i dlatego chcę Wam pokazać krok po kroku, jak taki namiot złożyć. Nie tyczy się to tylko tego modelu. Wszystkie namioty samorozkładające, one mają bardzo podobną konstrukcję i będzie się je składało bardzo podobnie, jeżeli nie identycznie jak w przypadku tego namiotu. Dlatego teraz krótki instruktaż, jak złożyć taki namiot. Uwaga, parafrazując pana Cejrowskiego, pokazuję i objaśniam. Podnoszę taki namiot, skręcam do siebie jedną stronę i drugą stronę również skręcam do siebie. Powstaje coś takiego. Co dalej? Kładę to na ziemi i naciskam.
Oczywiście powstaje taka obawa, że to się zaraz wszystko rozwali, ale popatrzcie, to się nam tak jakby ósemkuje. Widzicie? Tak, zwinę to bardziej, żebyście widzieli, jak to wygląda. Ściskam i składa nam się to w taką jakby ósemkę. Teraz, kiedy mamy taką ósemkę, wystarczy już tylko, że złożymy to na pół. W ten sposób. I namiot jest złożony. Tutaj te skrawki materiału i prezentu możemy sobie pozawijać pod to. I popatrzcie, chwila i nasz namiot jest złożony. Zajmuje tylko tyle miejsca po złożeniu i z powodzeniem mogę go zmieścić w plecaku, ale po pierwsze tu jest gdzieś taki pas, który mi się schował, ten dokładnie, to jest guma, która mi to wszystko razem złapie, żeby się nie rozjeżdżało. Proszę bardzo. No i teraz całość mogę schować w pokrowcu. Tak to wygląda po złożeniu. No i oczywiście możemy to sobie troczyć gdzieś do plecaka, ale jeżeli wybieramy się na dalszą wyprawę, to prawdopodobnie mamy większy plecak ze sobą. Taki jest trekker marki Condor. Mogę tutaj z łatwością umieścić taki pokrowiec. Oczywiście ten plecak trochę nam się rozrośnie wtedy na boki. Nie ma na to rady. Ale nie będziemy musieli troczyć, bo troczenie to jest najgorsze, co może być takich ciężkich przedmiotów. Jeżeli ja bym przytroczył ten plecak tutaj z przodu, on by mi ciążył, zaburzył środek ciężkości i no, cały ekwipunek ciążyłby mi do tyłu. Tutaj jak najbardziej, jeżeli to zapniemy, lepiej jest przytroczyć sobie matę. Mata jest lżejsza od namiotu, także lepiej już matę sobie tutaj przytroczyć, niż właśnie namiot, który będzie nam ciążył do tyłu. No a co się tyczy śpiwora, to powinien się tutaj jeszcze spokojnie zmieścić, bo jest jeszcze tutaj bufor przestrzeni. Jak najbardziej wszystko razem się zmieści. Jest leciutki. No i oczywiście możemy zabrać mniej śledzi, mniej rurek. Jest wtedy jeszcze lżejszy, telefon bym zostawił. Tak więc będziemy kończyć ten odcinek. No i pytanko do Was. Co w kolejnym odcinku, bo zamówiłem dodatkowy sprzęt ze sklepu Millworld, paka za jakiś czas powinna przyjść. No i na pierwszy rzut mam dla Was 3 propozycje. Po pierwsze będzie to konserwacja noży. Mamy specjalne preparaty do konserwowania zarówno ostrza, jak i pochwy od noża, także możemy się skupić w odcinku na konserwowaniu noży. Drugi temat to śpiwory, ale śpiwory na taki sezon właśnie wiosenno-letni z naciskiem na letni, bo mówiliśmy wcześniej o takich typowo zimowo-jesiennych. No i trzeci temat, co to było ten trzeci temat? Aha, trzeci temat to byłby plecak ucieczkowy, czyli wchodzimy w survival taki miejski. No i coraz więcej filmów by się pojawiało z zakresu survivalu miejskiego, taki jest mój plan. Oczywiście one będą przeplatane z takim survivalem zielonym, leśnym, ale również coraz więcej odcinków będzie survivalu miejskiego. No i jeżeli chcecie, żebyśmy już zaczęli teraz ten temat, dajcie znać w komentarzach, który z tych wymienionych przeze mnie tematów najbardziej Was interesuje. Od tego zaczniemy, a tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.